Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku serii Skok w przeszłość. Tym razem sięgniemy po album z lat 90. Będzie to oczywiście album grupy Arcturus. La Masquerade Infernal. Zapraszam do oglądania. Wydany 27 października 1997 przez Music for Nations. Jeśli natomiast chodzi o skład biorący udział w nagraniach, no to tak. Na wokalu oczywiście Christopher Rigg, czyli niejaki Garm, na tym albumie występujący pod pseudonimem G-Wolf, który oprócz tego, że odpowiada za wokale, odpowiada także za sample i elektronikę. Na gitarze Knut Magnewalle, na keyboardach Steina Sved Jonsen, na basie Hugh James Steven Miney, a na bębnach Jan Axel von Blomberg, czyli niejaki Hellhammer z Mayhem. Oprócz nich także gościnnie wystąpiło tutaj wielu muzyków. Wśród nich należałoby wymienić przynajmniej 3, bo są to ludzie dość znani na norweskiej scenie. Jednym z nich jest ICS Vortex, czyli Simen Hestnaes, który występował chociażby z Dimmu Borgir, obecnie także występuje z Arcturus, bądź też Borknagar, który to jest wokalistą prowadzącym w jednym z utworów, w 2 innych także śpiewa jako wokalista wspierający. Jest także Karl August Tidman, który gra na gitarze prowadzącej w 2 kawałkach. No i Erik Oliver Lancelt, czyli niejaki Ivar Klar z Ulvera, który to gra na flecie w jednym z utworów. Same nagrania odbyły się między grudniem 96 a majem 97. Przeważnie odbyły się one w studio Jester, jednak po części także w studio Endless. Po części nawet pracowano nad tym albumem w Fluistoy. Wyprodukowany zaś został przez Knuta oraz Garma. Także jak widzicie, dziś na warsztat bierzemy 2 Arcturus La Masquerade Infernal. Piekielna maskarada. Co w takim razie mamy zawarte na tymże albumie? Otóż jest to album diametralnie różny od swojego poprzednika, czyli wydanego w 96 Aspera Hymns Symphonia. Tamten album był jeszcze zakorzeniony w blackowym stylu kapeli. No bo był to symfoniczny, atmosferyczny black metal. Wiadomo, że spokojniejszy niż takie Darkthrone czy Mayhem powiedzmy. No ile i tak był to album w jakimś tam stopniu związany z nordyckim black metalem. Natomiast na tymże albumie Arcturus gra bardziej symfonicznie i awangardowo i zrywa niemal całkowicie ze swoimi black metalowymi korzeniami. No i ktoś mógłby powiedzieć, że powinienem bardziej cenić jedynkę Arcturus za surowsze brzmienie. Otóż nie tym razem, proszę Państwa, ale o tym za chwilę. No to w takim razie czym się ten album różni od swojego poprzednika? Otóż na tym albumie jest dużo więcej instrumentów klawiszowych i ten album jest dużo bardziej symfoniczny. Jest też więcej sampli, jak i też jeśli chodzi o styl śpiewania, to jest coś zupełnie innego niż jedynka, bo na jedynce Garm przeważnie growlował, ewentualnie czasem śpiewając czystym śpiewem. Natomiast tutaj Garm już w ogóle nie growluje i śpiewa tylko i wyłącznie czystym, niskim wokalem. Na pewno jeśli chodzi o muzykę, to jest to album bardzo klimatyczny. Do tego stopnia, że ja za każdym razem słuchając ten album mam gęsią skórkę. Jest aż tak klimatyczny i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie sposób nie mieć gęsiej skórki przy słuchaniu jakiegokolwiek numeru na tej płycie. Takie The Throne of Tragedy, no coś, czego po prostu nie jestem w stanie opisać. To jest coś absolutnie fantastycznego. Poza tą symfoniczną stroną tego albumu, warto byłoby też wspomnieć o metalowej stronie, no bo jest tutaj o czym mówić. Jeśli chodzi o pracę gitar, no to muszę powiedzieć, to jest coś absolutnie fantastycznego. Gitary na tym albumie dodają niezwykłego klimatu. Szczególnie to słychać w takich utworach jak na przykład Ad Astra.
czy The Throne of Tragedy, zwłaszcza w tym pierwszym, a szczególnie kiedy to gitary współgrają z instrumentami smyczkowymi. To niemal za każdym razem, jak słyszę fragment Ad Astra, gdzie gitara prowadząca gra z instrumentami smyczkowymi, to zawsze, słuchając tego, mam gęsią skórkę. To jest aż tak genialne. Także pod tym kątem moim zdaniem ten album jest genialny. Jeśli natomiast chodzi o wokale, to tutaj chciałbym się zatrzymać na chwilkę. Proszę Państwa, Garm to jest niezwykły wokalista. I pokazał on, że jest w stanie śpiewać na wiele różnych sposobów i za każdym razem wychodziło mu to fantastycznie. Nie inaczej jest też z La Masquerade Infernale. Na tym albumie Garm już nie growluje, tak jak mówiłem. Zamiast tego śpiewa czystym śpiewem. Dokładnie mówiąc, niskim barytonem. Najlepsze też jest to, że raz na tym albumie śpiewa wyżej, raz niżej. Ale też wszystko gra. W tej kwestii moim zdaniem Garm jest niedoścignięty wręcz. Jest po prostu geniuszem. A na tym albumie sprawdzi się po prostu absolutnie wspaniale. Nie wiem, czy dałoby się lepiej. No, to brzmi cudownie. Posłuchajcie, jest takie Alone. To też ciekawostka, że ten utwór zawiera tekst, który to jest dziełem Edgara Allana Poe, który to w języku polskim jest znany jako W samotności. Mówiąc o warstwie wokalnej, należałoby tutaj wspomnieć o jednej osobie, jaką jest Simen Hesnaes, czyli niejaki ICS Vortex, który obecnie zresztą występuje w Arcturus, zastępując Garma. W jednym utworze Simen pojawia się jako wokalista prowadzący, dokładnie mówiąc w The Chaos Path. Śpiewa on zupełnie inaczej niż Garm, bo Garm na tym albumie śpiewa nisko, w momencie kiedy Simen śpiewa wysoko. I sprawdza się on moim zdaniem wspaniale na tym albumie. Zwłaszcza jak w The Chaos Path wchodzi moment, gdzie nawet na chwilę pojawia się Garm. No to brzmi moim zdaniem absolutnie cudownie. Nie umiem tego opisać, to jest po prostu rewelacja. Simen oprócz tego, że zagości na tym albumie jako wokalista prowadzący w The Chaos Path, także zagości jako wokalista wspierający w dwóch kawałkach. Dokładnie mówiąc w Master of Disguise i Painting My Horror, w których to śpiewa Garm, jednak są momenty, gdzie jako właśnie ten wokalista wspierający pojawia się Simen. Bardzo fajnie to moim zdaniem wyszło, też klimatycznie. Może w przypadku Painting My Horror nie aż tak, jak w przypadku niektórych innych utworów, ale też sprawdza się to moim zdaniem super. I have not been the same.
Tu też można wspomnieć o tym, że ten album jest zauważalnie lepiej wyprodukowany niż jego poprzednicy. Mam tu na myśli zarówno Asperachiem Symphonia, jak i My Angel i epkę Constellation, które były nagrane w warunkach, jakich były, a wiadomo, początki. La Masquerade Infernale zaś ma zauważalnie lepszą produkcję. Jest na pewno bardziej dopracowany pod tym kątem. Wracając do tematu muzyki, chciałbym się na chwilę zatrzymać w temacie sekcji rytmicznej. Proszę Państwa, to co Jan Axel Blomberg wyczynia na La Masquerade Infernale to jest mistrzostwo. Po prostu mistrzostwo. Dla mnie osobiście Blomberg to jeden z najlepszych perkusistów black metalowych, jakich znam, a cenię go zwłaszcza za to, co nagrał z Arcturus. I La Masquerade Infernale to dla mnie wręcz szczyt jego możliwości. I to nie jest tak, że on tylko i wyłącznie ślepo nawala w bębny. Nie, proszę Państwa. Blomberg na tym albumie zarówno gra powoli i rytmicznie, jak i bardzo szybko. Bardzo dobrze słychać to chociażby w takim Of Nails and Sinners. Jeśli chodzi o sekcję rytmiczną, to ten album jest po prostu genialny. Dziwi mnie to, że sam Blomberg nie dostał za niego Spellemann Prisen. Jak i ogólnie, dlaczego Arcturus za ten album nie dostał Spellemann Prisen, a dostał go na przykład Covenant za Nexus Polaris. Nie, żebym hejtował album Nexus Polaris, ale moim zdaniem w tym pojedynku La Masquerade Infernale wygrywa bez żadnego problemu. Nawet w kontekście tego, co ukazywało się w tamtym czasie, jeśli chodzi o awangardowy metal, to też moim zdaniem ten album wypada cudownie. To co w takim razie się ukazało w tamtym czasie? Otóż 98 rok wychodzi wtedy epka Dutheimsgard pod tytułem Satanic Art. O niej zresztą mówiliśmy już jakiś czas temu. Wychodzi wtedy także album Ulvera, Themes for William Blake's The Marriage of Heaven and Hell. W tym samym roku ukazuje się także wspomniany przeze mnie Nexus Polaris, Covenant, wtedy jeszcze pod starą nazwą, ale już rok później pod nową nazwą, The Covenant, ukazuje się Animatronic. Dużo bardziej industrialny, elektroniczny, zupełnie inny niż starsze dokonania. 99 rok ukazuje się także trzeci pełniak Dutheimsgard, Sex International, który rozwija to, co panowie zaczęli na Satanic Art. I 2000 rok Mayhem wydaje Grand Declaration of War. Tak, Mayhem wydaje album awangardowy, proszę Państwa. Więc, jak widać, Arcturus nie byli jedyni w tej kwestii. I moim zdaniem wyszło im to wspaniale po prostu. Dobra, to czas w takim razie podsumować w paru słowach omawiany przeze mnie dzisiaj album. La Masquerade Infernale to dzieło wielkie i moim zdaniem album absolutnie wielki i wspaniały. Uważam, że jest to bezapelacyjnie najlepszy album Arcturus i jeśli chodzi o awangardowy metal, symfoniczny metal, to jest to jedna z najlepszych pozycji. Jeśli chodzi o Arcturus, nie sądzę, żeby kiedykolwiek nagrali lepszy album, bo ten album jest tak cudowny, że nic go nie przebije. Dla mnie osobiście jest to album wręcz doskonały. 10 na 10, proszę Państwa. Jeśli ktoś nie zna, to niechaj czym prędzej to nadrobi. Album ma już ponad ćwierć wieku, a moim zdaniem nie zestarzał się w ogóle. Wciąż miażdży swoim klimatem, atmosferą, nawet brzmieniowo się specjalnie nie zestarzał. I to ode mnie na dzisiaj na tyle, tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. I co? To by było na tyle. Widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.